Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Czym kojarzą nam się Czechy? No, przede wszystkim knedlíky, jedna z bardziej znanych potraw czeskich. Bardzo dużo tutaj, jeśli chodzi o kulinaria, różnych dań z ziemniakami, różne mięsa. Również smażony ser, który jest narodową potrawą także. No i piwo. Przede wszystkim kojarzymy Czechów z piwem. Jest to ich właściwie ulubiony i główny napój. Potrafią świetne piwo ważyć. Już od XI wieku pojawiają się wzmianki na ten temat. Poza tym zajmują pierwsze miejsce, jeśli chodzi o spożycie piwa na głowę. Tutaj nikt nie jest w stanie ich dogonić. Kolejna pozycja dużo dalej. My dopiero na 4. miejscu zaszczytnym. Co poza tym wiemy o Czechach? No, defenestracja była, był jakiś Hus, były wojny husyckie. Poza tym no, każdy słyszał o czeskim filmie, czyli o czym nic nie wiadomo. Bardzo charakterystyczne, fajne czeskie filmy, polecam, kino w ogóle czeskie. Ale nie każdy z Was wie o tym, że Czesi właściwie zapoczątkowali kulturę herbacianą w całej środkowej Europie i to im zawdzięczamy przede wszystkim to, w jaki sposób wyglądają w ogóle herbaciarnie w naszym kraju i to, jaką i ile herbaty wypijamy rocznie, ponieważ jesteśmy za Czechami wciąż. Początek kultury herbacianej w Czechach właściwie niewiele się różni od początków w innych krajach europejskich. Gdy herbata dotarła tutaj do Azji, wszyscy się nią zainteresowali, a potem w większości krajów moda minęła i zostało to, powiedzmy, jakieś aptekarskie zioło z Azji, taka tam ciekawostka. Gdzie przeszło to do użytku codziennego. W Czechach nie. Początek zainteresowania herbatą wiąże się z postacią Michaiła Bakunina, który był rosyjskim anarchistą i panslawistą. Podróżował wiele po świecie, no i wylądował również w Pradze, gdzie w kawiarni chciał zamówić herbatę. Okazało się, że herbaty nie ma, no i jest to dość dziwne zamówienie w ogóle w oczach Czechów. No, jako Rosjanin herbatę lubił i pijał na co dzień, więc zdenerwowany przetrząsnął kuchnię, rzeczywiście nie znalazł herbaty, wziął więc swoją, zaparzył, wrócił do stolika, no i Czechom się to spodobało. Zaczęli serwować herbatę w kawiarniach, no i zaczęła się właśnie w ten sposób moda. No i w każdej już właściwie kawiarni można było napić się herbaty również poza kawą. Powstanie pierwszej herbaciarni natomiast wiąże się z postacią Chloucha, który wraz z bratem zbudował pierwszą właśnie taką już typowo azjatycką, a właściwie japońską herbaciarnię. Sam był podróżnikiem, fascynatą w ogóle kultury i sztuki japońskiej i kolekcjonerem różnych rzeczy właśnie związanych z Japonią. A on to zbudował herbaciarnię w Pradze z okazji targów Izby Handlowej, a następnie została ona przeniesiona na zamek w Lucernej, gdzie można do dziś ją oglądać. I to był właściwie początek. Pierwsza herbaciarnia, która była nastawiona już stricte na herbatę i która miała orientalny wystrój. Tak wszystkim się spodobało, że przed I wojną światową w całych Czechach było 150 już herbaciarni i no, wojna niestety zakończyła ich karierę. Po wojnie no, przyszła kolejna, no i już nie za bardzo się ta moda odbudowała w tych czasach, ale już wtedy Czesi byli wielkimi miłośnikami herbaty, no i były to pierwsze w ogóle w Europie herbaciarnie, takie stricte herbaciarnie. W czasach komunizmu herbata praktycznie zniknęła z rynku, no i herbaciarnie również. Dopiero po aksamitnej rewolucji udało się ją odbudować. Za czasów komuny mówiło się, że no, herbata jest, ale właściwie to jej nie ma. Jedyne co można było dostać to jakąś taką radziecką, bardzo niskiej jakości. Czasem pojawiała się cejlońska, ale to od wielkiego dzwonu, no i też nie było w czym wybierać za bardzo. Okazało się, że w Czechach jest kilka osób żywo zainteresowanych kulturą azjatycką, sztuką, no i przede wszystkim herbatą, z którą był ogromny problem. Nie potrafili zdobyć właściwej herbaty w tych czasach, no i założyli taki półtajemny klub, który no, właściwie za główny punkt swojej działalności miał przemycanie herbaty z zagranicy. Udawało się czasem zdobyć jakąś herbatę z Węgier, coś z Niemiec, czasem z Wielkiej Brytanii, gdzie tylko się dało, przywozili herbatę. No i z tej okazji spotykali
spotykali się, degustowali, rozmawiali. No i kiedy komuna zniknęła, zaczął się, powiedzmy, już taki wolnorynkowy bardziej okres. Właśnie z tego klubu powstała pierwsza firma zajmująca się importem porządnej herbaty z Azji właśnie do Czech. Wtedy również Václav Havel wziął udział w ceremonii herbacianej japońskiej, co znów zwróciło uwagę Czechów na niegdysiejszy ich ulubiony napój. No, powstała pierwsza czajownia, czyli właśnie herbaciarnia czeska, która również była związana z tą firmą importującą i z tym samym klubem herbacianym z czasów komunistycznych. Bardzo szybko zaczęło się to wszystko rozrastać. Od 1991, czyli właśnie w tej słynnej ceremonii herbacianej z udziałem prezydenta, właściwie co chwila wyrastała nowa herbaciarnia. Tymczasem komunistyczny klub herbaciany rozrósł się w wielką sieć herbaciarni, nie tylko w Czechach, ale również za Atlantykiem. Okazuje się, że Czesi na nowo pokochali swój ulubiony napój herbatę i podbijają nim serca herbaciarzy na całym świecie. Czechom zawdzięczamy rozwój nowoczesnych herbaciarni, takich jakie znamy teraz również w Polsce. To jest coś, co dla nas wydaje się już coraz bardziej powszechne, a w Czechach jest już zupełnie normalne. Okazuje się, że w pozostałej części Europy jest to nowość, ewenement, coś, czego jeszcze nikt nie kojarzy, bo u nas już właściwie słowo herbaciarnia kojarzy się jednoznacznie. Dywany, poduszki, herbata, orientalny styl, muzyka. No a pozostali Europejczycy najczęściej herbaciarnie kojarzą jednak z czymś w stylu 5 o'clocka, filiżanki, jakieś, powiedzmy, ładne czajniczki, taki wystrój wręcz trochę babciny. No i to właśnie w Czechach zaczęła się moda na takie orientalne herbaciarnie. Tutaj powstały pierwsze, rozwijało się to bardzo szybko, ponieważ Czesi bardzo rozsmakowali się zarówno i w herbatach, jak i w ogóle w kulturze i sztuce orientalnej. My z kolei przejęliśmy ten zwyczaj od nich, no i u nas również przybywa herbaciarni, również się już orientujemy w rynku dobrej herbaty, również coraz bardziej interesujemy się kulturą wschodu, no i dzięki temu możemy się zaprzyjaźniać z Czechami i wspólnie różne rzeczy organizować, nie tylko różne wspólne herbaciane inicjatywy, powiedzmy święta, degustacje, szkolenia, ale zwyczajne handlowe sprawy, tak jak na przykład import wspólny herbaty z Azji do Czech, a następnie do Polski, czy odwrotnie. Współpraca handlowa na tym polu również kwitnie. Dzisiaj już znamy herbaciarnie w Czechach, które rozrastają się po całym świecie, ale jest to na razie początkowy trend i co ciekawe, Azjaci zaczynają również orientować się już w tym, że w środku Europy, w Czechach i w Polsce ludzie kochają herbatę często bardziej niż sami ci Azjaci. Kiedy przyjeżdżają tutaj na przykład Japończycy, są zszokowani, że spotyka się to z tak dużym zainteresowaniem i uznaniem głównie młodzieży, która nie dość, że rozróżnia poszczególne, przykładowo japońskie herbaty, ale również wie, w czym je parzyć, jak wygląda ceremonia herbaciana. Okazuje się, że Azjaci są w szoku, ponieważ sami Japończycy tak bardzo nie cenią swojej herbaty. Piją ją oczywiście na co dzień, ale sam rytuał herbaciany to jest dla nich już jakiś taki folklor, coś związanego bardziej z historią, z jakąś tradycją, coś, czego nie używa się na co dzień. A tu u nas nagle herbaciarnie i wielka miłość do herbaty. Skąd to się wzięło? Azjaci nie wiedzą, a my wiemy, przyszło właśnie z Czech. Zapoczątkowane w latach 90. herbaciarnie czeskie miały charakterystyczny wygląd i do dziś dnia mają. Tutaj widać fascynację kulturą wschodu, przede wszystkim trochę Tybetu, trochę Chin, trochę Indii, trochę Japonii. Nikt za szczególnie nie dba o to, żeby było jakoś bardzo spójnie. Fajnie, jeśli pojawiają się akcenty z różnych stron Azji właściwie.
I ten wystrój był czymś nowym zupełnie. W tamtych czasach, jeśli mowa była o jakiejś herbaciarni, no to zwykle było to coś, co przypominało właśnie jakiś taki no, zwykłą kawiarnię, jakiś taki nawet klub seniora troszeczkę. Często, co jeszcze w Europie się utrzymało do dziś, były to takie herbaciarnie bardziej domowe, nastrojowe, gdzie mniejszy był wybór herbat, były filiżanki, a nie czarki. Siedziało się na krzesłach, przy stołach, no a tutaj małe stoliczki, poduszki, dywaniki, wszystko mięciutkie, wszystko nastrojowe, świece, przytłumione światło, spokojna, nastrojowa, wręcz medytacyjna muzyka w tle. Dla nas tak wygląda właśnie herbaciarnia. Okazuje się, że jest to zupełnie coś nietypowego i coś bardzo czeskiego. No i teraz już dzięki Czechom również polskiego. Takie miejsca głównie są lubiane przez młodzież. Nie wiadomo, czy Czesi zainteresowali się w ogóle tą orientalną kulturą przez nastrojowość, jakąś tajemniczość. Niektórzy tak właśnie uważają, że tego brakowało w szarych czasach komunizmu i nagle można czerpać z całego świata, więc sięgajmy jak najdalej się da. No i stąd właśnie te azjatyckie naleciałości. Jest to bardzo kulturalne miejsce. Spotykają się osoby zaangażowane w różnego rodzaju sztukę. Również pojawiają się tam często galerie. Jest to miejsce zawsze bez alkoholu. Bardzo nastrojowo, bardzo elegancko, ale zarazem przytulnie. Można spotkać się ze znajomymi, spędzić miło randkę. Również prowadzić spotkania biznesowe w takim, no dość jak na to, nietypowym otoczeniu. Niemniej herbaciarnie właśnie w ten sposób spodobały się najbardziej Czechom i najbardziej Polakom. I ta moda rozprzestrzenia się po Europie i po całym świecie. Obecnie Czesi zajmują 5. miejsce, jeśli chodzi o spożycie herbaty rocznie na głowę. W całych Czechach w 2013 roku sprowadzono całe 360 000 ton liści herbacianych. To jest przeogromna ilość jak na tak niewielki kraj. Łącznie ten obrót szacuje się na 2 miliardy koron czeskich. Mamy tu już 400 herbaciarni, z czego 50 w samej stolicy, czyli w Pradze. No, trzeba przyznać, że bardzo herbaciarski naród. Warto wiedzieć, że na całym świecie nie ma drugiego kraju, w którym byłoby tak wielkie zagęszczenie herbaciarni na ilość osób. Na każdego obywatela Czech przypada najwięcej herbaciarni w porównaniu z całym światem. Jak powiedział brytyjski miliarder i właściciel firmy Virgin Richard Branson, rozmowy twarzą w twarz w biznesie przynoszą znacznie lepsze rezultaty, a wideo rozmowa jest tylko marną namiastką tego, co może dać wspólne wypicie filiżanki herbaty.